Wizyta na tory to nie tylko wycieczka promem, bogata w piękne widoki, ale odwiedziny jednej z najbardziej unikalnych społeczności wyspiarskich w Irlandii. To odwiedziny najbardziej odległych z zamieszkałych wysp Irlandii, gdzie wydaje się, że czas się zatrzymał. Ze względu na przepiękne widoki, na fantastycznych mieszkańców i ten spokój, który to powoduje, że zawsze chce się tutaj wracać, jestem tutaj już drugi raz. Po raz drugi jestem też na wyprawie wędkarskiej. Taki też był główny cel odwiedzin tego miejsca. Wyspa Tory nie ma lotniska, ale ma regularne połączenia promowe z wyspy głównej. Prom kursuje codziennie przez cały rok. Nie zabiera samochodów, ale może pomieścić 70 pasażerów. Ze względu na pogodę w zimowych miesiącach przeprawy promowe mogą nie być możliwe z powodu wzburzonego morza. Jednak od listopada do marca co drugi czwartek lata helikopter. Zaraz po przypłynięciu do portu rzucają się nam w oczy zaparkowane auta torysów. Szokujący jest stan techniczny tychże pojazdów. Auta często nie mają tablic rejestracyjnych. Benzyna i olej napędowy są dostępne po cenach znacznie wyższych niż na kontynencie. Po drodze mijamy wraki kilku kutrów rybackich i zabudowania, których stan techniczny również nas zdumiewa. Wyspa ma długość około 5 km, szerokość 1 km i zajmuje powierzchnię 3,6 km². W spisie z 2016 roku odnotowano 119 mieszkańców. Tory Island to odległa i skalista wyspa, położona 8 mil od Bloody Foreland na północno-zachodnim wybrzeżu Donegal. Tory Island to wyspa o wielkiej tajemnicy i starożytności. Była zamieszkana nieprzerwanie od najdawniejszych czasów i jest bogata w stanowiska archeologiczne i klasztorne z epoki żelaza, a także wczesnego chrześcijaństwa. Populacja jest podzielona na 4 miasta. Miasto wschodnie, miasto zachodnie, miasto środkowe i nowe miasto. Zwiedzający wyspę mogą cieszyć się nurkowaniem, oznakowanymi szlakami pieszymi, jazdą na rowerze, wspinaczką skałkową, czy też obserwowaniem delfinów i wielorybów, lub wieczorami cieszyć swoje uszy tradycyjną muzyką. Tory to popularne miejsce wypoczynku artystów. Geografia i położenie wyspy sprawiają, że jest to idealne miejsce dla ornitologa, który chce zbadać wiele gatunków ptaków morskich. Ja osobiście przyjechałem tutaj z zamiarem wędkowania, ale już pierwszego wieczora w hotelowym barze dane nam było doświadczyć niesamowitego klimatu i cieszyć nasze uszy miejscową muzyką.
Nazajutrz rano nasza grupa udaje się do portu i stamtąd wypływamy na ryby. Pogoda nam dopisuje, a skipper zabiera nas na łowiska pełne ryb. W międzyczasie podziwiamy linię brzegową od strony morza. Widoki mamy przecudne, a ja chwalę Boga za to, że dał mi tu być i za to, że dał mi zmysły wzroku, słuchu i węchu i za to, że mogę to dzieło oglądać na własne oczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. A ty, drogi widzu, jak myślisz? Czy te wszystkie piękne miejsca, całe stworzenie, wszystko to, co nam dane oglądać, powstało samo z siebie, czy ktoś to stworzył? Jakie masz przekonania, drogi widzu? Zachęcam do komentarza i dyskusji pod tym filmem. Wyspa ta była świadkiem wielu katastrof morskich oraz świadkiem działań wojennych. Koło wyspy przebiegał szlak morski, którym to w czasie wojen dostarczano sprzęt wojenny, a co za tym idzie, wody te były gęsto zaminowane. Także wielu ubotów patrolowało te wody. 27 października 1914 roku w pobliżu wyspy został zatopiony brytyjski pancernik HMS Audacious. Pancernik ten natknął się na minę morską. Zatonięcie to zostało obserwowane i sfotografowane przez pasażerów przepływającego w pobliżu brata Titanica, czyli parowca Olympic. Olympic miał również swój udział w akcji ratunkowej. Jest tu wiele innych wraków z okresu wojennego. Jest tu trałowiec, który został przebudowany na łódź patrolową Castleton, zatopiony przez niemiecki samolot patrolowy 28 czerwca 1940 roku. Innym dowodem na obecność ubotów jest niewybuch torpedy, która to została wyrzucona na brzeg, a którą to znalazł jeden z mieszkańców. Torpeda do dziś została na wyspie. Została rozbrojona i jest wkopana do ziemi przy głównej drodze jako pamiątka po tych wydarzeniach. Około 60 mil na wschód miała miejsce inna tragedia, gdzie został zatopiony przez wilcze stado ubotów cały konwój ze sprzętem wojennym. Miejsce to jest często odwiedzane przez sympatyków nurkowania, ponieważ wraki znajdują się na niewielkiej głębokości. Wyspa odgrywa szczególne znaczenie w mitologii irlandzkiej. Na wyspie znajdowała się siedziba mitycznego wodza Konrada, który to mieszkał w wieży. Konrad był wodzem plemienia Fomorian i znany był z uciskania innego ludu Nemedian. Dręczył on wysokimi podatkami Nemedian, a na wskutek wysokich podatków wybuchło powstanie i Nemedowie zabili Konrada, a jego wieżę zrównali z ziemią. Po śmierci Konrada władzę przejął jego syn Balor. Mitologia opisuje go jako olbrzyma z dużym okiem, które to siało destrukcję, kiedy je tylko otwierał. Po
wschodniej stronie wyspy, na półwyspie otoczonym z 4 stron klifami o wysokości 90 metrów, znajduje się Fort Ballora. Do fortu można się dostać jedynie przechodząc przez wąski przesmyk, którego bronią 4 ziemne wały. Ta długa, stroma ostroga, wystająca ze wschodniej strony półwyspu i kończąca się urwiskiem zwanym Wielka Skała. Skała ma widoczne skaliste pinakle, znane jako żołnierze Ballora. Nadają skale wygląd zębaty, co zainspirowało nazwę Wielki Klucz. Skała ta nazwana została Skałą Życzeń. Legenda głosi, że życzenie jest spełniane każdemu, kto odważy się wejść na skałę, a także każdemu, komu uda się wrzucić na nią 3 kamienie. Dzwonnica to najwyższa struktura na wyspie, która przetrwała do dzisiaj. Jest to jedyna średniowieczna pamiątka, która przetrwała do dzisiejszych czasów, a została wybudowana w VII wieku i powstała do ochrony mnichów przed najazdami wikingów i piratów. Torysi uważają, że święty Kolumb przybył na wyspę i w VII wieku założył tu klasztor. A dzwon Kolumba wisiał w tej wieży do XVIII wieku. Klasztor zarządzał rolnictwem i rybołówstwem na wyspie i wielokrotnie był napadany przez piratów. Przetrwał do 1595 roku, kiedy to został splądrowany i zniszczony. Jest to również jeden z 2 występujących w Irlandii i pochodzących z XII wieku krzyży w kształcie litery T. Niezwykły kształt sugeruje wczesne powiązania morskie z koptyjskimi chrześcijanami w Egipcie. Najdziwniejszą rzeczą na Tory jest monarchia. Wyspa ta miała własnego króla do 2018 roku. Chociaż rola króla miała praktyczne powody w minionych stuleciach jako władza sądownicza i wykonawcza, tutaj król jest przedstawicielem mieszkańców. Reprezentuje interesy wyspiarzy na zewnątrz i jest rzecznikiem wszystkich mieszkańców. Król osobiście wita gości na molo, a wieczorami w miejscowym pubie zabawia przybyłych gości.
Po powrocie z połowu udajemy się na kolację do hotelu i później na kufelek Guinnessa do miejscowego klubu. Mimo że nie wybrano jeszcze następcy zmarłego króla, to i tak przyjęto nas iście po królewsku. Było to niesamowite doświadczenie poczuć atmosferę wspólnoty tutejszych mieszkańców. I mimo iż na wyspie obowiązuje pewna zasada, mianowicie, że to co się dzieje na tory pozostaje na tory, ja nie mogłem siedzieć cicho i postanowiłem wam to wszystko pokazać i o wszystkim opowiedzieć. Tegoż wieczora nasza przygoda na wyspie Tory się kończy. Ponieważ o 9 rano odpływał nasz prom, z bólem serca około 1 w nocy udaliśmy się na spoczynek. My już smacznie spaliśmy, a zabawa trwała dalej.